Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj drugi dzień testów GoPro Hero 10. Mam ją w tej chwili na Media Mode i wygląda na to, że się nie wiesza. Nagrywam ją już właściwie drugi dzień, prawie cały. Dzisiaj pół dnia nagrań mieliśmy, ale wróciłem, żeby zrobić delikatne poprawki. Jestem bardzo ciekawy, mamy kapitalne światło. Trochę wiatru jest, ale wszystko wygląda ok. Jeżeli chodzi o rozdzielczości, bardzo mi się podoba to, że mamy 5K w 4/3, we współczynniku 4/3, bo można stabilizować w Real Steady. Wtedy mamy 25 klatek w 5K, natomiast w 4K można uzyskać 4/3 ten współczynnik dla 50 klatek na sekundę, czyli klatkarz jest nieco mniejszy niż przy 16:9, ale po stabilizacji daje to zdecydowanie lepsze rezultaty, szczególnie podczas latania FPV. Takie możliwości się otworzyły. Do tej pory chłopaki często używali rozdzielczości 2.7K w 50. W tej chwili możemy podnieść o ten jeden poziom wyżej dzięki nowej kamerze. Ogólnie reaguje szybciej, ekran jest lepszy, ten przedni na pewno. Dobre reakcje są na tylny ekran, ten procesor daje znać. Matryca jest podobno ta sama, jak się okazuje, Sony. Ta 677 bodajże to jest IMX procesor, czy matryca 1 na 2/3 cala, procesor GP2. Wygląda to ok, teraz latamy, jeszcze kawałeczek i dajemy czadu. Jeśli chodzi o 9, to czego doświadczyłem, to przy Media Mode, tym Media Mode właśnie, ilekroć robiłem vlogi, to kamera się zawieszała i wtedy trzeba ją odkręcać całą, czyli trzeba zdjąć tę śrubę najpierw, później nóżki, wyciągnąć z Media Mode, wyciągnąć akumulator i dopiero, więc to zajmuje, szczególnie jak się jedzie autem trochę. A tutaj wygląda na to, że 10 z tym nowym procesorem naprawdę daje radę, bo się nie zawiesza. Wygląda to bardzo przyzwoicie. Ja bym sobie życzył, żebyśmy jeszcze mieli na przykład 4K w 100 klatkach we współczynniku 4/3. Byłoby super, można by pięknie przyspieszać. Testowałem też, słuchajcie, Hyper Smooth, czyli dwie rzeczy. 2 klipy wystabilizuję, a 2 klipy będą z Hyper Smooth. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Real Steady versus Hyper Smooth 4. Wydaje mi się, że żadna stabilizacja nie zastąpi jednak Real Steady.
Tą nowością, która mnie mocno zaskoczyła, są kolory. Mamy wprowadzony nowy kolor. Zobaczcie, tutaj jest Vibrant, czyli Vibrant. To jest kolor GoPro, który był do tej pory. Następny kolor to jest Natural, czyli kolor naturalny. I następny kolor to jest kolor płaski. Płaski i ten Vibrant, czyli GoPro mieliśmy do tej pory, ale nie mieliśmy koloru naturalnego. Ogólnie ta kamera jest teraz do użytku, co ciekawe, czyli faktycznie włączasz ją, a daję do Media Mode. Mam tutaj osłonę przeciwko wiatrowi, który tutaj trochę dmucha i zaczynam nagrywać vloga. Za chwilę przenoszę tą samą kamerę do uchwytu i ta kamerka znajduje się już w powietrzu, więc pod tym względem jest naprawdę bosko, bo ma multi zastosowanie, nie jest tak wyspecjalizowana tylko do jednej dziedziny, a dodatkowo jest mała. W 9 brakowało jednak tego, że wieszał mi się ten Media Mode. Naprawdę wieszał mi się tak, że odpuściłem. Kupiłem go i żałowałem, ale teraz widzę, że z 10 ten zakup nawet jest niczego sobie. Jeżeli chodzi o ustawienia rozdzielczości klatkarzu i pola widzenia i współczynnika aspect ratio, czyli współczynnika proporcji, wygląda to tak, że jak latam, to mam 4K zwykle w 50 albo 2,7K w 50, też 4K w 25, ale właśnie w 4/3. Natomiast jeżeli chodzi o vlogi, tutaj jest inaczej. Jak latam, mam W, pole widzenia szerokie, a jak vlogi kręcę, to mam L, stabilizację włączoną. Wtedy przy lataniu jest stabilizacja wyłączona, tylko jest steady. Natomiast przy vlogach jest włączony boost i mam 4K w 25, horizon leveling i dodatkowo jeszcze jest właśnie boost. Tak to wygląda, także trochę się zmieniają te parametry. Najlepiej sobie stawić dwa profile i zmieniać je w zależności od sytuacji, tak chyba jest najwygodniej. Kolor naturalny, kolor vibrant, kolor flat, płaski. Zapraszam Was bardzo serdecznie też do sprawdzenia tego warsztatu online'owego, który przygotowuję, Hero 9 i 10.
Tam też dzielę się taką informacją, oczywiście w jaki sposób najkorzystniej kupić tą kamerę przy zakupie na stronie GoPro.com w taki sposób, żeby też nie naliczano nam co roku tego abonamentu subskrypcyjnego. Także bardzo serdecznie zapraszam również do tego opracowania. Jest tam dużo pomysłów, ciekawych inspiracji, też tutorial krok po kroku, jak wykorzystać te możliwości dotyczące Hero 10, a także Hero 9 poprzedniego modelu. Zapraszam Was bardzo serdecznie i dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!